Hej, chcę Ci pokazać dzisiaj mój samochód. Odpalimy go. Posłuchamy muzyki z silnika. Co to jest za samochód? To jest samochód Mercedes AMG GTS. Jest to zabawka, która jest najszybszą, była do tej pory najszybszą zabawką produkowaną przez Mercedesa. Mówię o drogowym samochodzie. I ta oto zabawka ma 510 koni mechanicznych w wersji bez S, czyli samo AMG GT ma 461, o ile dobrze pamiętam. Tak, pas powinienem zapiąć. Co fajnego jest w tym samochodzie? To może ja Ci powiem historię, jak ja doszedłem do tego, że jeżdżę tym samochodem, że stałem się jego właścicielem. Wszystko zaczęło się chyba z 2 lata temu, jak byłem na imprezie organizowanej przez AMG, gdzie na torze w Kielcach jeździliśmy sobie różnymi fajnymi samochodami i ten samochód był tam największą atrakcją, bo był AMG CLS, A45 AMG, E63 AMG i właśnie ten. I powiem Ci, że wszyscy się tego samochodu najbardziej bali, łącznie ze mną, bo to naprawdę, zresztą potem gdzieś nagram, jak on wygląda na zewnątrz, bo wygląda jak prawdziwy potwór. Jak słyszysz, daje radę, bo to naprawdę jest potwór. To jest następca SLS-a. Tam mam lampę, więc tak będę wyglądał teraz dziwnie, ale widzisz, jutro wyjeżdżam i nie miałbym kiedy nakręcić tego filmiku, więc kręcę nie dość, że w deszczu, to jeszcze w nocy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to następca SLS-a. Wiesz co, nie jechałem SLS-em, więc nie mam porównania, jak to wygląda, jak to brzmi. Brzmi bardzo podobnie. Ja pamiętam, kiedyś usłyszałem właśnie SLS-a. Najpierw usłyszałem, a potem zobaczyłem, jak jechał taki srebrny. Jejku, głos tego silnika był zniewalający. Po prostu to jest coś pięknego. A wracając do tego toru w Kielcach, to pojeździłem tam trochę tym Mercedesem. Tam nam nie pozwalali na zbyt wiele, bo się bali, żeby ktoś tego nie uszkodził. I się zakochałem, bo ten samochód to jest bestia. On jest po prostu cudowny. On jest naprawdę fenomenalny. Tylko że cały jego urok jest wtedy, jak jest sucho, bo teraz na mokrym on się ślizga. No ślizga się, no ale nie dość, że jest pewnie koło zera, to jeszcze deszcz pada. I potem moim celem było to, żeby sobie kupić taką zabawkę i kupiłem sobie taką zabawkę, tylko że ja tą zabawką nie jeżdżę na co dzień, bo to jest akurat on jest dość grzeczny z wyglądu w porównaniu do właśnie SLS-a, ale mimo jego grzecznego wyglądu, no to nie jest według mnie samochód do jazdy na co dzień, chociaż na upartego da się, bo jak jest ustawiony nie w takich ustawieniach, jak ja mam teraz, tylko w ustawieniach na miękko, z miękkim zawieszeniem, to da się jeździć. Ale widzisz, stanąłem już na światłach, już muszę się mocno wychylać, żeby zobaczyć cokolwiek, co się dzieje. Jak spadnie deszcz, nie ma jazdy, w zimie nie ma jazdy, więc na pewno nie jest to samochód do jazdy na co dzień, dlatego on stoi w klubie jest obsługiwany odpowiednio i ja się nie muszę niczym martwić. Z danych technicznych, mówiłem Ci, że ma 510 koni i powiem Ci, że tutaj w sumie nie wiem, czemu ma tylko 510, bo wersja w tym roku nowa jest wypuszczona z oznaczeniem GTR, która ma 585 koni i tak naprawdę on powinien mieć o wiele więcej mocy, bo silnik w tym samochodzie jest złożony, ja może zasuwam tutaj, wyłączę tryb ten mega sportowy, bo jest za głośno. O, teraz jadę na komfortowym i jak słyszysz, jest cisza. Jest jak w normalnym samochodzie. Nawet zawieszenie daje radę.
Silnik to są, kojarzysz być może Mercedesa AMG 45. Silnik w AMG A45 to jest 2-litrowy, ma w tym momencie 380 chyba 7 koni i do tego samochodu tutaj wzięli dwa silniki właśnie z A45, połączyli je razem i ten samochód powinien mieć ponad 700 koni, ale nie ma. A wiesz dlaczego nie ma? Właśnie dlatego, że ma napęd na tył i nie ma możliwości przeniesienia, nie ma trakcji, po prostu zrywa przyczepność. Gdyby go zrobili z napędem na 4 koła, byłby to cud miód malina samochód, no ale są fani samochodów z napędem na tył i fani samochodów z napędem na 4 koła. Niemniej silnik 4-litrowy, te 510 koni ma, 3,7 sekundy do setki. Jeśli chodzi o ceny, nowe samochody kosztują w salonie gołe, bez jakiegoś tam nadzwyczajnego wyposażenia, czyli standard, zaczynają się ceny od 650 000, a kończą się gdzieś na 1 000 000 złotych, także można w niego dużo włożyć. Ja nie mam najwyższej opcji, znaczy ja mam prawie najwyższą opcję, bo nie mam foteli specjalnych dokupionych. Aha, ja go nie kupiłem jako nowego, tylko ja go kupiłem jako roczny. I ja mam fotele podstawowe i nie mam, jak to się nazywa, nie mam ceramicznych hamulców, ale poza tym tutaj jest wszystko, o czym można zamarzyć z listy zakupów. Więc powiem Ci, że byłem w szoku, że w sportowym samochodzie jest taka opcja, że on mi sczytuje znaki na przykład. Jadę i on mi tutaj wyświetla znaki, jakie się pokazują. Ma asystenta linii, czyli jak jadę i powiedzmy bym przysnął, chociaż nie wiem jak można w tym samochodzie przysnąć, najeżdżam na linię, to on wtedy rusza kierownicą. Albo gdzieś tutaj też ma jakieś wibracje w fotelu. Aha, to od razu muszę Ci powiedzieć, że bardzo poważna wada dla mnie tego samochodu to są właśnie fotele, dlatego że widzisz, jak się człowiek przyzwyczai do luksusu, to chciałbym mieć fotele, które będą wentylowane, a te fotele tego nie mają, więc jak jest gorąco, no to niestety grzeje w 4 litery, co nie jest fajne. Ale no wiesz, no w sumie ani Lambo, ani Ferrari też nie ma takich rzeczy, ale z drugiej strony to nie jest ani Lambo, ani Ferrari, tylko Mercedes, więc no to bardziej te fotele są na tyle spore, że można byłoby tam upchać tego typu udogodnienie dla wygodnych kierowców. Tym bardziej, że tego samochodu nie kupują bardzo młode osoby, no bo po prostu swoje kosztuje. Jak potem będzie jakieś światło, to Ci go pokażę dokładnie z wewnątrz, to może w garażu potem jeszcze nagram, z wewnątrz i na zewnątrz, żebyś zobaczył jaki jest jego urok, bo nim można spokojnie pojechać na wakacje, ma w miarę normalny bagażnik, z tyłu, znaczy tutaj też są takie bagażniki, jak pokazywałem tydzień temu Lambo, to w Lambo nie ma nic, a tutaj jest tego całkiem sporo. Jak się jedzie, tutaj w środku jest naprawdę normalny Mercedes. Kierownica, znaczy tak jak ma, nie wiem, może ktoś ma S-klasę, E-klasę, to tu jest, no, to samo jest tutaj w środku. Także jeśli się jeździ normalnym Mercedesem, sedanem, wsiądzie się do tego, to każdy sobie poradzi. Dopiero się zaczynają dziać ciekawe rzeczy w momencie, kiedy przyłączamy tutaj na tryb race. Do tego włączymy tryb manualny. I akurat się złożyło, że jest czerwone światło, więc zaraz zobaczymy. Ok, nie będę w stanie szybko ruszyć, no bo nie da się. Jak deszcz leje i to całkiem mocno, to pewnie do kamery tego nie będzie widać, ale wiesz, mi leje, a zaraz zresztą zobaczysz. Niektórzy mogą zapytać, ile on pali. 18 litrów to jest mniej więcej jego średnie spalanie i to nieważne, czy jedziesz w trasie, czy jedziesz po mieście. 18. Jak jedziesz trochę szybciej, no to wiadomo, spalanie jest nieograniczone. Jak nim jechałem gdzieś przez Niemcy, najszybciej mi się udało nim pojechać 305 na godzinę, ale podaje producent, że jedzie 310 najszybciej, więc to jest pewnie, uwaga, o, widzisz, już jadę bokiem, nie rozpędzę go w ogóle. No niestety, ale posłuchasz, jak hałasuje przy redukcji.
Dobra, wiem, że będziecie chcieli zobaczyć, ty będziesz chciał zobaczyć, jak on jeździ, jak to się porusza przez miasto, więc ja doładuję baterię, jeszcze się przejadę jutro za dnia po mieście, żebyś zobaczył, jak to jest. Dla niewprawnych, powiedzmy, jest trochę dziwne uczucie, bo z przodu jest bardzo długa maska, bo ta maska ma ze 2 metry chyba długości. Ale powiem Ci, że to, że tu jest silnik z przodu, dla mnie to jest akurat dużą zaletą, bo przy dużych prędkościach, jak jedziesz na przykład czy to Lamborghini, czy to Ferrari, ale nie tym najnowszym Ferrari 488, ale jak jedziesz na przykład Italią i przy dużej prędkości, zresztą tak samo przy Porsche, to przód tak chodzi. To nie jest, że aż tak chodzi, ale czuć, że nie ma przyczepności. A ponieważ w tym samochodzie z przodu jest silnik, to on dociska ten samochód i się czujesz w nim po prostu jako kierowca o wiele bezpieczniej, bo się nic dziwnego nie dzieje. O, widzisz, właśnie mi wyświetliło, znaczy nie widzisz, ale ja Ci mówię, bo właśnie mi znak wyświetliło z ograniczeniem prędkości. Także no, mega wygodny samochód do takich codziennych przejazdów. Włączę komfort. Ok, to na razie tyle, a za chwilkę dogram resztę. Obejrzymy tą maszynkę najpierw z zewnątrz. A z zewnątrz to wygląda tak. Jest ubrudzona. Dopiero co z przejażdżki wróciłem. Maska jest przepotężna. Tam w tle moje Subaru jeszcze stoi. Jak będziesz chciał, żebym o Subaru też coś nagrał, to daj znać. Wjeżdżamy do bagażnika, to go otworzę. A otwiera się tutaj. Wbrew pozorom jest całkiem spory, bo taka normalna duża torba, ok, tu jest plecak, ale normalna duża torba podróżna spokojnie się mieści. Ok, co my tu mamy w środku? Powiem Ci, że akurat do tego samochodu wsiada się wyjątkowo wygodnie. I co czeka na kierowcę? Tak jak mówiłem, tak jak w każdym Mercedesie, trochę hałasu, nawet trochę więcej jak trochę. Tutaj ma całą masę rozmaitych, widzisz, tutaj się włącza, tutaj są światła awaryjne, żeby było ciekawiej. Tu nie będzie widać, a już nawet nie mam jak oświetlić. Ma podgrzewanie foteli, można tutaj sobie podnieść klapę ręcznie z tyłu. Znaczy nie klapę, tylko spoiler. Wyświetlacz, który mam zawsze wyłączony, obsługuje się go albo tym tutaj i chyba jest jeszcze ręczny, dotykowy, nie jest dotykowy, ale powiem Ci, że ja w ogóle tego nie używam. To mam zawsze wyłączone. Nawet nawigację jak używam, to wolę mieć z telefonu włączoną, a nie stąd. Tutaj całkiem spore miejsce na... Popatrz, nawet jak jest taki sam jak w A-klasie kluczyk. To wszystko wygląda bardzo ładnie. Tutaj jest bardzo ładne aluminium. Wykonanie jest naprawdę wysokiej klasy. Tu jest taki widok do tyłu. Tu jest jeszcze całkiem duża półka, na której można jeszcze coś położyć. Miejsca dla pasażera sporo. Tutaj ok, schowki też nie są jakieś potężne. Ten schowek jest troszkę większy.